zapartym tchem słuchałem historii wojennych mojego taty. Ciągle nurtowało mnie jedno pytanie. Skąd on, jako 10-letni chłopiec, miał tyle mocy i to w czasie okupacji? Mój ojciec zawsze mnie inspirował i zawsze pokazywał mi tą jasną, mocną stronę życia i bardzo dużo mnie nauczył. Bardzo dużo, można powiedzieć, wychował mnie, bardzo dużo przyczynił się do tego, że ja w tej chwili czuję się, że mam tą wewnętrzną moc i że mogę ją innym ludziom poprzez coaching, trening, mentoring na różne sposoby przekazywać. I to jest dla mnie fascynujący, to był dla mnie fascynujący temat wtedy i jest cały czas pozostaje fascynującym tematem. Ja od tego czasu bardzo wiele uczestniczyłem w różnego rodzaju szkoleniach, kursach przez różnych treningowych, leadershipowych guru. Bardzo dużo studiowałem różne strony tej mocy, ale przede wszystkim z własnego doświadczenia, na własnej skórze, szczególnie w górach, zdobywając szczyty, ale też w życiu, zdobywając szczyty życiowe. I cały czas jakby od wielu, wielu lat analizuję, co daje moc, co zabiera, co daje moc, co zabiera. Więc w pewnym momencie zacząłem pisać tą książkę Wyprawa po osobistą moc, ale zorientowałem się, że piszę 2 książki naraz jakby, bo żeby w ogóle chcieć mieć moc, bo wielu ludzi w ogóle nawet nie chce mieć mocy, bo nie mają żadnych marzeń i im jakby pasuje, czy przyzwyczaili się, czy zaakceptowali z niechęcią pewnie, ale to co mają i już nie sięgają, już nie chcą nic więcej, już nie chcą się zmienić. Więc doszedłem do wniosku, żeby mieć tą moc, to trzeba mieć marzenie i dlatego z połowy tej książki stworzyłem książkę Wyprawa na szczyty marzeń, czyli jak marzyć, w jaki sposób obudzić w sobie marzenia, w jaki sposób otworzyć w sobie tą przestrzeń, żeby marzyć. No i druga książka to jest właśnie ta Wyprawa po moc, w której piszę, jak te marzenia zrealizować, bo żeby je zrealizować, to nie tylko trzeba je mieć, ale trzeba mieć tą moc na wszystkich poziomach. Fizycznym, emocjonalnym, mentalnym, duchowym, finansowym, strategicznym i tak dalej. I o tym jest ta książka i bardzo Was zapraszam do przestudiowania tego, przeczytania jej, przesłuchania jej, jakkolwiek chcecie, bo są różne opcje i tam jest bardzo dużo mojego osobistego materiału, ale nie tylko mojego. Trochę piszę o tym, jak moi klienci się zmienili, trochę jak moi przyjaciele się zmienili i uważam, że to jest jakiś cud mieć taką moc, ale temu cudowi bardzo możemy pomóc poprzez przyjęcie pewnych określonych postaw i pewnego nastawienia, o czym piszę i w pierwszej, i w drugiej książce. Więc tutaj w ramach takiego małego prezentu przesyłam Wam za chwilę kilka historii i w tych historiach możecie poczuć bardziej, co w tej książce jest. Są tam na pewno piękne i poruszające historie, na przykład mojego taty jako 10-letniego chłopaka, który uciekał przed najeźdźcą w czasie wojny. Na przykład historię, kiedy o mało co nie zginąłem w górach. Na przykład historię, kiedy zdecydowałem się na tak zwane solo w górach nadbrzeżnych w Kanadzie i tam miałem niesamowite wizje. Więc zapraszam Was na początek do przesłuchania tych historii, a jeżeli będziecie mieli ochotę, to możecie zapoznać się z całością zarówno pierwszej książki, jak i drugiej oraz wszystkich następnych, które nastąpią. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam.